Pojazdy pomocy drogowej przeznaczone są do specjalnych zadań. Wyposażone w odpowiedni sprzęt pomagają kierowcom w trudnych sytuacjach na drodze. Dzisiaj zobaczymy, jak powstają ich zabudowy. Odwiedziliśmy polskiego producenta, firmę Tevor, która przygotowuje specjalistyczne pojazdy dla służb drogowych. Zajmuje się też serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń. Głównymi odbiorcami naszych produktów są przedsiębiorcy prowadzący pomoc drogową, aczkolwiek również produkujemy dla sieci Assistance. W zakładzie w Skarżysku-Kamiennej powstają zarówno nadwozia pomocy drogowej o ładowności od 1,5 do 10 ton, jak i ciężkie zabudowy przeznaczone dla większych pojazdów. Najcięższy holownik HDR-V służy do pomocy drogowej oraz ratownictwa drogowego. Może służyć tak samo jako warsztat mobilny. Jest przeznaczony do wyciągania ciężkich samochodów razem z naczepami lub z zestawami całymi do autobusów i innych środków transportu. Zobaczmy zatem, jak przebiega produkcja. Odwiedzamy dział konstruktorów, gdzie przygotowywane są projekty nadwozi. Zabudowy składają się z ramy, platformy, bariery euro z oświetleniem oraz osprzętu. Holowniki HDR-V wyposażone są m.in. wysięgnik o udźwigu 10 ton, 2 wyciągarki o mocy 25 ton oraz stopy podporowe. Osprzęt zamontowany na trawersie wysięgnika służy do holowania. Na nim zaczepiane są koła holowanego pojazdu. Ramy wykonywane są ze stali konstrukcyjnej o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Największe z profili odznaczają się przekrojem poprzecznym o wymiarach 250 na 350 mm. Profile cięte są na długość. Na wypalarce plazmowej wycinane są elementy platform, obudowy, mocowania ram czy siłowników. Tutaj widzimy, jak wypalane są panele, z których zbudowana będzie platforma. Na prasie krawędziowej o nacisku 220 ton gięte są m.in. wszelkiego rodzaju uchwyty mocowania. Teraz odwiedzamy spawalnię. Tutaj na 10 stanowiskach powstają konstrukcje zabudów. Widzimy, jak spawana jest rama pośrednia, która zostanie zamontowana do ramy podwozia samochodu. Tutaj z kolei spawana jest rama wysięgnika. W spawalni powstają także takie elementy jak stopy podporowe czy aluminiowe szafki na specjalistyczny osprzęt. Komponenty, które będą lakierowane, trafiają najpierw do śrutowni. Ich powierzchnia jest oczyszczana i przygotowywana do kolejnego procesu. Podczas lakierowania na 2 warstwy podkładu nakładana jest warstwa nawierzchniowa w wymaganym przez danego klienta kolorze. Po procesie cynkowania ogniowego, który zabezpiecza przed korozją, elementy konstrukcyjne są szlifowane. Czas na montaż. Do podwozia samochodu przykręcana jest rama pośrednia. Do niej mocowana jest rama wychylna. Dalej montowane są m.in. urządzenia hydrauliki siłowej oraz instalacja elektryczna. Prowadzone są prace wykończeniowe. W zabudowach HDR-V umieszczane są m.in. szafki osprzętowe wraz z wyposażeniem. Na koniec wykonywane są testy funkcjonalne. Za pomocą wózka z zasymulowaną wagą samochodu można sprawdzić, jak działa platforma przy odpowiednim obciążeniu. Testowane jest jej poprawne działanie. Oprócz tego sprawdzane jest oświetlenie. Pojazd po zabudowie jest ważony, dzięki czemu określana jest jego ładowność. W zakładzie firmy Tevor w ciągu roku produkowanych jest ponad 150 zabudów pojazdów pomocy drogowej. Ponad połowa z nich wysyłana jest na rynki zagraniczne.